Cześć kochani, miło Was widzieć. Witam nowe osoby na kanale, jak i powracających widzów oraz zachęcam Was do komentowania i zostawiania łapki w górę pod tym filmem. Ja mam na imię Julita i zapraszam Was na vlog z ostatnich 2 tygodni. W tym czasie niewiele dziergałam, głównie ze względu na upały. Byłam na wycieczce we Wrocławiu, robiłam ogórki, no i walczyłam z migreną. A moja praca nad Slot 30 idzie całkiem sprawnie, chociaż gdyby nie upały, to już pewnie kończyłabym przerabiać korpus. Lato jest piękne, ale temperatury powyżej 25 stopni Celsjusza nie są zdecydowanie dla mnie. Źle znoszę gorącą pogodę i rzadziej sięgam po druty. A wracając do t-shirta, to skończyłam właśnie dodawanie oczek na raglan i mogę rozdzielić robótkę na korpus i rękawy. Wykonuję ten projekt w rozmiarze M z połączenia 2 włóczek. Pierwsza to jest włóczka na szpulach, która w składzie ma pół na pół len z poliestrem, a druga włóczka to kokonki Single Pure. I tutaj, jeżeli chodzi o skład, to jest to 100% merino. Używam drutów 3 mm, tak jak sugeruje autor, a wzór jest darmowy w języku angielskim i jest dostępny na Ravelry. Podlinkuję Wam go w opisie pod filmem. Moim zdaniem jest jasno rozpisany, łatwo za nim podążać i nie znalazłam w sumie w nim żadnych nieścisłości czy błędów. Także póki co mogę go polecić.
Pod koniec lipca wybraliśmy się z moim Robertem do Wrocławia przy okazji jego szkoły. Mieliśmy 2 dni na tą wycieczkę i pierwszego dnia nie mieliśmy zbyt dużo czasu, ale wystarczająco na spacer po Starym Mieście i odwiedzenie sklepiku magicznego, który jako ogromni fani Harry'ego Pottera musieliśmy koniecznie zobaczyć. Sklep ma fajny klimat, jest ładnie urządzony, ale nie poczyniliśmy żadnych zakupów, bo ceny okazały się kosmiczne. I w sumie nie było tam nic, czego nie można kupić przez internet w znacznie niższych cenach. A szczerze mówiąc, liczyliśmy bardziej na jakieś drobne upominki, które będą nam przypominały ten letni wypad. Wrocław latem wygląda pięknie. Stare miasto i jego zabudowa oraz knajpki, mosty, bulwary nad Odrą i piękne parki. Mam wrażenie, że całe to miasto jest stworzone tylko po to, by po nim spacerować całymi dniami. Ale musieliśmy zachować siły na następny dzień, bo w planie mieliśmy zoo. No i chciałam skoczyć na małe zakupy do Między Drutami. Ostatecznie darowałam sobie zakupy włóczkowe i pojechaliśmy prosto do zoo. Żałowałam, że odpuściłam, ale jak zobaczyłam tłumy walące do zoo i kolejkę przed wejściem, to żal mi szybko przeszedł i cieszyłam się, że jesteśmy wcześniej niż planowaliśmy. Spacer po zoo okazał się wspaniały. Cały kompleks jest piękny, świetnie zorganizowany. Jest tam mnóstwo miejsc na odpoczynek, kawę i posiłek, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków zoo. Cieszyliśmy się z tej wycieczki jak małe dzieci, a po spędzeniu tam 5 godzin nie zobaczyliśmy jeszcze wszystkiego i musimy tam wrócić. No i wiecie, generalnie do zoo idziemy głównie ze względu na faunę, a na mnie tak ogromne wrażenie zrobiła również flora, którą można tam podziwiać, że byłam po prostu oszołomiona niektórymi gatunkami kwiatów czy krzewów i drzew.
No i mega podobało mi się Afrykarium. W Warszawie nie mamy takiego kompleksu i warto odwiedzić zoo we Wrocławiu chociażby z tego powodu. A jeżeli Wy chcielibyście urządzić sobie taki dzień w zoo wrocławskim, to polecam kupić bilety przez internet, ponieważ kupując wcześniej można dużo zaoszczędzić. Na wyjazd do Wrocławia nie zabierałam żadnej robótki ze sobą i po powrocie do domu od razu zabrałam się za przerabianie korpusu w swojej Slotter T i do miliona prawych oczek włączyłam sobie serial Genialna przyjaciółka, oparty na powieści włoskiej autorki Eleny Ferrante, opowiadający o relacji dwóch kobiet trwającej ponad 60 lat. Takiej relacji love-hate między tymi dwiema kobietami na tle powojennych Neapolu, Florencji i Mediolanu. Dajcie znać, czy oglądaliście ten serial, jakie macie odczucia po jego obejrzeniu. Na mnie szczególnie pierwsze 2 sezony wywarły ogromne wrażenie. Co do 2 ostatnich, to podobają mi się mniej, ale ostateczne zdanie wyrobię sobie dopiero po finale. A my co zrobimy? Non ce lo leggiamo. Przeczytamy. Vogliamo comunque se scrivono un libro. Zobaczymy, jak się pisze książki. Też napiszemy jakąś i będziemy bogate. Chiaro. Chodź. Abbiamo una responsabilità.
ostatnim filmie o moich planach na dziergane świąteczne prezenty, podlinkuję Wam ten film w górnym prawym rogu, znalazł się wzór na warkoczową czapkę Quiet Woodland Hat z włóczki Lana Gatto Classic. Zaczęłam ją już dziergać i jestem w trakcie ściągacza. Wspominałam również o włóczkach na dwa inne projekty z tej listy, o włóczkach, na które czekam, i paczka właśnie dotarła. Możemy razem obejrzeć kolory, jakie przyjechały. Zamówiłam Mochsilko od Gabo Wool w kolorze 4134, jasny brąz, żeby połączyć ją z Drops Daisy w kolorze 12 Caramel i zrobić z tych włóczek Bonbon Beret od Weroniki Kasparewicz, ale jak przykładam je do siebie, to nie podobają mi się. Nie podoba mi się to, co widzę. No, ale zrobię próbkę, żeby ostatecznie zdecydować. Być może wykorzystam to kombo. Oprócz tego moherku kupiłam jeszcze tylko Tympergynt na Kit & Catch Mittens od Florence Miller i chciałam kupić tylko te dwa kolory, 1021 i 1088, ale nie mogłam się powstrzymać i wzięłam jeszcze kolorki 26, 41 i 46, 72, też na te rękawiczki, no ale dla siebie. Bardzo chciałabym je mieć i mam nadzieję, że uda mi się je wydziergać jeszcze do zimy. I to wszystkie moje zakupy w ostatnim czasie. Także daj Boziu zdrówko i czas na przerobienie tych wszystkich włóczek i pomysłów. No cóż, jestem tylko zwykłą, prostą dziewiarką. A oprócz powiększania swoich zapasów włóczkowych, listy potencjalnych projektów, zrobiłam też parę słoiczków ogórków kiszonych, w tym małosolne, bo nie ma to jak ogóreczek małosolny do obiadu lub na kanapkę. Oczywiście moje poczynania w kwestii przetworów są bardzo skromne w porównaniu do mojej mamy, która ogórki w tym roku kisiła cały lipiec i meldowała mi ostatnio, że ma już ponad 100 słoików, także wow. No, moje wyszły równie pyszne, więc jestem z siebie mega zadowolona. Upał w mieście był tak nie do zniesienia, że 2 dni spędziliśmy u rodziców Roberta pod Warszawą. Tam przynajmniej mogłam trochę podziergać wieczorami i skończyłam ściągacz w czapce. Całkiem dużo też popracowałam nad ciałem w Slot 30 i teraz jak już jestem z powrotem w domu, to mogę przerzucić oczka na żyłkę pomocniczą i przymierzyć oraz sprawdzić, ile mi jeszcze brakuje na długość.
Na szerokość jest super, w ramionach super. Troszkę mnie martwi jedynie to, jak się dzianina marszczy w miejscu dodawania oczek przy pagonach i liczę tutaj na magię blokowania. Mimo tych drobnych wątpliwości jestem bardzo zadowolona z tego, co na chwilę obecną uzyskałam. I mimo, że to jest darmowy wzór, to mogę go Wam z czystym sumieniem polecić, bo nie ustępuje w niczym wzorom płatnym. Drugi tydzień sierpnia był dla mnie trudny, nie tylko przez temperatury, ale też przez migrenę, która mnie znokautowała i uniemożliwiła normalne funkcjonowanie. Niewiele spałam, mało jadłam, utrzymanie głowy w pionie było bardzo ciężkie, dlatego praktycznie nie robiłam na drutach i przerobiłam tylko kilkanaście okrążeń warkoczowej czapki. Opis i wzór są jak do tej pory czytelne i proste, a włóczka przerabia się jak marzenie. Ja używam w tym projekcie krótkich metalowych drutów od Chiagu w rozmiarze 4 mm i robótka idzie dosłownie jak po maśle. I jest to Lana Gatto Classic, a wzór to jest Quiet Woodland Hat, dostępny również na Ravelry. Do niego link też zamieszczę Wam w opisie pod filmem, a w przyszłym vlogu myślę, że pokażę Wam już gotową i zablokowaną czapkę. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Dziękuję Wam serdecznie za to, że towarzyszycie mi w mojej dziewiarskiej przygodzie. Jeżeli ten film Wam się podobał, to dajcie mi o tym znać w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. No i do zobaczenia w następnym filmie. Pa, pa!